Siemanko YouTube, dzień dobry. Na pewno kojarzycie tytuł, o którym było ostatnio dosyć głośno, mianowicie Concord, gra, która delikatnie mówiąc nie spełniła oczekiwań graczy i najprawdopodobniej inwestorów również. Chociaż budżet miała przeogromny, to po paru dniach została zamknięta, dosłownie. Jednak nie tylko Concordem nasz świat gamingowy stoi. Zrobimy sobie dzisiaj recap tytułów, które też oczekiwaniom naszym, czyli graczy, nie sprostały, delikatnie mówiąc. Proszę bardzo. 15 tytułów, które okazały się klapą tak dużą, że chcielibyśmy, żeby zostały w developmencie. The hype train can be a dangerous ride. Cyberek. Games like Cyberpunk 2077 and No Man's Sky taught us that a flop isn't always the final chapter. Bez Both kitu. titles Te dwa tytuły to są świetne przykłady, jak z gówna wyrzeźbić coś pięknego, delikatnie mówiąc, nie? Bo tak, Cyberpunk wyszedł zabugowany, nie dało się dokończyć questów, jakieś tam crashe save'ów były. Mi osobiście się to nie przytrafiło, ale ja też grałem bardzo krótko po premierze, bo sprzęt trochę nie domagał i sobie pozwalałem to też zostawić przy okazji na później, jak sobie zrobię upgrade. Ale Redfall to byli pracę domową, ponaprawiali bugi. Zajęło im to oczywiście więcej czasu niż sami zakładali. Każdy kolejny patch tworzył kolejne bugi, ale udało im się. Wypuścili dodatkowo świetnego DLC-ka ze świetną historią. No Man's Sky, no to prawie patrzek wyżej, tylko że gra tutaj nie oferowała tego, co twórcy zapowiadali tak hucznie, że to będzie w ogóle rewolucja w gamingu, że jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy, że będzie ileś tam generowanych losowo planet, każda inna, po prostu przeogromna galaktyka, ale tyle lat, ile im to zajęło, siedzieli i rzeźbili, aż wyrzeźbili, że dzisiaj No Man's Sky można śmiało każdemu polecić i robi wszystko lepiej niż Starfield. Jest przehypowany de facto, nie? stumbled hard at launch, buried under waves of bugs, unmet promises, and fan backlash. Yet, through relentless patches and updates, they clawed their way back to respectability, even admiration. Unfortunately, not every game gets the chance to redeem itself. Some crash and burn, leaving a trail of disappointment and broken dreams. This is a nod to those titles that never quite made it. 15 games that flopped so hard you wish they stayed in development. First up, we have Marvel's Avengers. So, the Avengers is one of those games that kind of breaks your heart a little when you think about it. Here's this massive franchise with millions of fans. The potential for a blockbuster's right there. And the hype is unreal. We're talking about the same Marvel universe that utterly dominated cinema for the better part of a decade. It could have been the most ambitious crossover in gaming. Wzięli tak potężne uniwersum, że to powinien być, znaczy zakładało się samo to, słysząc w ogóle, ile tam będzie superbohaterów, to że to będzie budowany hit, ale w tej grze brakowało po prostu też kontentu. Tam nie było na dobrą sprawę po, nie wiem, nazwijmy na to dniu gry, co robić. Yet the execution just kinda fizzled. And let's be honest, the moment you realized that the game was riddled with bugs and lacked engaging content, it was like realizing your favorite superhero movie was nothing but CGI with no story. Crystal Dynamics worked so hard to try and save it, you could sense the dedication in their patches, but you could also sense the underlying problem. No bo fajnie, że sobie możemy Iron Mankiem polatać i sobie tam poużywać tych jego zdolności, nie daje to taką imitację bycia tym superbohaterem, którego uwielbiamy na przykład z filmów, nie, Tonego Starka i tak dalej, no ale kurde, jeżeli postać nie ma tego czegoś więcej, tej identity swojej własnej, no to po co grać w coś takiego? Czemu mam grać w grę z superbohaterami, która jest jeszcze niedorobiona, nie? Problems were too deep. Then you have those design choices that just boggled the mind. Like, why wasn't the gameplay loop rewarding? The loot felt unsatisfying, and then there were those so-called enhancements that did little to nothing for the overall experience. And don't even get me started on how the characters looked like they're stunt doubles instead of the real deal. It left the whole thing feeling, let's say, uninspired. It's like they took the most beloved IP and somehow made a game that was forgettable. I'd bet my Captain America comic that many still want to forget this one even existed. Dobrze, że nie jestem fanem While we're still talking Marvela, about nie? superhero stuff, I also had to mention Suicide Squad Kill the Justice League. So, how do you go from Batman Arkham Knight, one of the most beloved superhero games? Wiecie co łączy trochę te dwa tytuły? Postępowość. I to jak cringe'owe są. Jeżeli byście sobie chcieli właśnie z Batmanem Arkham Knightem, czy nawet Batman Arkham Asylum porównać Suicide Squad z Batmanem, porównajcie sobie graficznie, jak to wygląda. Jak wygląda Harley Quinn, jak wygląda woda na przykład jeszcze, w tym jak w ogóle miasto jest zbudowane, jak to wszystko wizualnie, nie? Już pomijam animację ataku, pomijam walkę i tak dalej, nie? No tutaj jest cringe po prostu na cringe'u. Games of all time to Suicide Squad Kill the Justice League.
I mean, Rocksteady's track record had everyone thinking that this is going to be good. We were all hyped. It's the freaking Suicide Squad, for No. crying out loud. And then the gameplay reveal happened. Instead of that No hype był budowany dodatkowo tym, że mamy pierwszą grę, gdzie jesteśmy tymi złolami, nie? Jeszcze ze świata superbohaterów. signature, tight, melee-focused combat that made the Arkham series so satisfying, we were shown a live service shooter with characters bouncing filmy around, też nie były shooting dobre. color-coded weak points. It felt like Rocksteady was trying too hard to follow trends rather than sticking with what they were known for. And why did every character have guns instead of leaning into their unique abilities? Oh. Deadshot, sure, but King Shark with a minigun? I'm just speechless. And don't get me started on the always online requirement for a single-player campaign. Just why? I remember watching the fan reactions, Obrzydliwa ta the Harley Quinn immediate jest. backlash. They were livid. This wasn't the Rocksteady we knew. People hoped for a game with the depth and polish of Arkham, and instead, what we saw looked like it was chasing trends without understanding why people fell in love with those earlier games. Following the backlash, the game was delayed again, probably in an effort to try and salvage something from the wreckage, but the damage was done. It felt like everything people cherished about the Arkham series was washed away, replaced by a formulaic, soulless experience that nobody asked for. Oj, Next up is Redfall. Redfall. Oj, So let's Redfall. break this one down. Redfall, słuchajcie, od studia Arcade, które wytyczyło jakby swoje, no nie tyle może własne ścieżki, co mówiło się, że ta gra jest arcane'owa, nie? Macie serię zajebistą Dishonored, macie serię, znaczy nie serię, sorry, tylko jeden tytuł zajebistego Preya i macie jeszcze nawet nie takiego złego Deathloopa, ale macie i wychodzi coś takiego jak Redfall, nie? Redfall, który miał być takim, i pierwsza gra ich nastawiona bardziej na multiplayer, tak? I to miało być coś na zasadzie Left 4 Deada, tylko że z wampirami, supermocami i tak dalej, nie? No i oczekiwania były ogromne, no bo studio Arcane, nie? Robi coś takiego, no może to wyjdzie, coś z multiplayerem, okej, no sprawdzi się, nie? Ale jednak no wyszło takie, to wszystko to było tak pobugowane, to było takie nijakie, że o Jezu. To też długiego żywota nie miało, nie? I studio Arcane powiedziało, że już, że wracałem do korzeni i będę robili sobie gierki singleplayerowe. A Dishonored, no świetny do dzisiaj, 1 i 2. Even before its release, it felt like it had the momentum behind it, right? A co-op vampire shooter from Arcane Austin? That's a pitch that sells itself. Except, well, it didn't. I remember those initial trailers, how eerie and stylized everything was. It really felt like this could be the next big thing on Game Pass. Come release day though, and things were a hot mess. I'm not even sure where to start. Maybe the bugs? Or maybe the AI that felt like it was wandering around on a coffee break. It all just felt so undercooked. There's nothing worse than buying into the hype only to end up with a game that feels like it should still be in beta. The world of Redfall could have been genuinely gripping, with its twisted take on a New England town overrun by powerful vampires, but it was hard to stay immersed when every other minute you're getting pulled out by a janky animation or a nasty bug. People wanted to love it too, like genuinely wanted it to be good. It had all this charm, all this atmosphere on paper, but in execution, it crashed. And okay, maybe the game's in a... Sam chciałem, żeby to im się udało, nie? No bo każda ich z gierek Arcane była na swój sposób unikalna i właśnie to stwierdzenie Arcane'owa to było, że mieliście sobie taki mini otwarte lokacje, że mogliście sobie tam robić dużo różnych takich ciekawych rzeczy, gdzieś tam coś sobie potem odblokowywaliście, nie? Mogliście sobie wracać, cofać się do tego rozwiązywania zadań, czy tam misji na kilka sposobów. in a better state now after patches, but you know what they say about first impressions. Redfall should have been scary for all the right Bardzo reasons, but oryginalne instead, światy zawsze it was mieli. terrifying for all the wrong ones. Up next is The Day Before. Now, if there's a recent example of hype crash landing face first into reality, it has to be this one. I'm not sure if you followed all the pre-release buzz, but this game had everyone's attention for a while there. The trailers looked slick, like ridiculously polished. Post-apocalyptic vibes, zombies shambling around, a world that seemed to merge The Last of Us with The Division. It felt like a recipe. To miało być MMO, słuchajcie, w świecie, kurde, zombiaków, nie? Z zajebistą grafiką, z mięsistą walką i w ogóle z całym tym wszystkim dobrobytem. Oni tak to hypowali, twórcy, deweloperzy, że to jest koniec świata. Ciągle później przekładali premiery, a każdy ich następny trailer wyglądał jeszcze lepiej od poprzedniego, nie? Oni nawet chwalili się, oni chcieli zatrudnić, słuchajcie, wolontariuszy, żeby im pomogli stworzyć grę. Czajcie? Wolontariuszy, jebanych wolontariuszy.
żeby sobie goście pro bono po prostu im pomagali tworzyć grę. Oni się nawet potem tym chwalili, że ich unikalna kultura, ktoś tak świetnie przyjęła, że mają tam 300 wolontariuszy w 30 różnych krajach, wiecie, którzy są zachwyceni po prostu i patrzą w przyszłość swoją ideą, którą podążają, nie? I że ich drzwi są cały czas otwarte, no odklejeńcy na maksa. Oni tam proponowali chyba im w zamian jakieś vouchery na jakieś internetowe zakupy, w sensie gier, czy coś w ten deseń, no nie? For gold. Shock. Except, well, here's the thing. It's too good to be true, right? Yeah, that's kind of what happened. You had people eagerly watching every trailer and screenshot drop, social media buzzing about how this was going to redefine the genre. And yet, w pewnym momencie to była jedna, o ile nie najbardziej wishlistowana gra na Steamie. something always felt a bit off, didn't it? First, there were delays, excuses about needing more time to perfect things. You get that in game development, sure, but then there's the whole other level of where did this game even come from? And by this game, I mean one that seemingly came out of nowhere. Developed by Fantastic, a studio with a fairly low-key resume before this, there were always murmurs of skepticism, and rightfully so. And when it finally showed up, it wasn't just underwhelming. It was kind of mystifying in how much it failed to live up to its initial promise. The game world was empty, the AI was laughable, and the gameplay loop was flatter than you'd expect from such a visually enticing concept. What seemed at first like a polished experience was more like a hastily thrown together tech demo that somehow got greenlit as a full title. People felt scammed, to be honest. The delays, the hype, the teases, they all led to a release that didn't just fail, it kind of imploded. And the unfortunate cherry on top, accusations started flying about how the game borrowed a bit too liberally from its inspirations, leading some to question how much of it was original or even ready for public consumption. Up next, we have Saints Row Reboot. Let's talk about this one too. Remember when the series was this wild, over-the-top parody of everything that made open-world games fun? Oczywiście. The attacks... Jezu, ja pierwszą styczność z Saints Row zacząłem od trzeciej części, nie? Dwójka, nie pamiętam czy była na PC-tach, czy była tylko na konsolach. Jedynka była tylko na konsolach, dwójka na PC-tach była. I one się od siebie tym różniły, że dwójka, oni zaczęli odchodzić od tej takiej gangsterskiej, bardziej poważnej serii do takiej bardziej właśnie troszeczkę odjechanej, bo nie chcieli być kojarzeni aż tak bardzo z GTA, bo GTA robiło bardziej poważnie, już to tak nazwijmy, nie? A Saints Row chciała mieć swoją własną tutaj jakby tożsamość. Trójka zajebista, no tak odjechane misje, świetnie dobrane soundtracki do tych misji, wiecie, tam mogliście sobie z dildosem w ogóle latać, nie? Potem wyszła czwórka i tam się pojawiły supermoce i ten opening jak z Armagedonu, jak leci na tej rakiecie, nie, jest puszczony ten kawałek najbardziej znany z tego, bo sobie teraz nie przypomnę. No tak znany, że aż nie pamiętam. Zajebiste. Później mieliśmy jakiegoś takiego delikatnego spin-offa, ale jeszcze w takich klimatach, o tym postaci tej drugoplanowej Get Out of Hell, coś takiego, jeżeli dobrze kojarzę. W tą część nie grałem i na tego rebota czekałem. No i się bardzo zawiodłem, delikatnie mówiąc, bo to, co oni tam zrobili, to zobaczcie, macie Avengers może najmniej, Marvel Avengers, ale już Suicide Squad, cringe'owe, postępowe, tak? I z tą taką poprawnością polityczną delikatnie. I tutaj macie kolejny tytuł Saints Row właśnie, reboot, gdzie też te postacie zostały takie, no krótko mówiąc, bardzo, ale to bardzo zniewieściałe. Nastolatków wrzucili. To jest ta sama historia, co miała miejsce z Watch Dogsem. Nie? Watch Dogs Legion. To też, kurde, no nie w tą stronę, no nie mogą deweloperzy robić w ten sposób ze swoimi tytułami, no bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, no. The ridiculousness, the mobility, the reboot just didn't hit those same notes. I don't know what exactly went wrong, but something definitely did. There was this fire in the original series of games that made it exciting, capturing UFOs, fighting with dildos, or running your own crime empire, stuff that only Saints Row got away with. The reboot sort of sidesteps that identity in favor of way more generic gameplay and characters that just didn't resonate with fans. Właśnie, no It to felt po like prostu nie such a pasuje, missed no. opportunity compared to what had come before, a sterilized version of what made Saints Row. To tak nie pasuje, to tak samo jak nakręcili przecież, jak macie Łowców Duchów, których znacie też za mało lata, no i tą nową wersję Łowców Duchów, że oczywiście muszą być cała drużyna kobiet, nie? Po prostu musi być, no bo jak nie ma, to niedobrze, jak to tak?
I tutaj też no, są pewne elementy, które nie pasują i wrzucane na siłę, no to się dobrze może, to dobrze się nie skończy po prostu. well, Saints Row. The humor felt forced, the world didn't have that same chaotic energy, and honestly, it just didn't feel like coming home to Stillwater. When you have a character like Johnny Gat from the original, this icon of the series, Oh, Johnny you Gat, almost so can't get help out but of feel hell, no? disappointment Gat out with the of hell. reboot. It's like that nostalgia was left at the door, and yet you can almost tell they tried. It's all just a shame, honestly, a real gut punch for longtime fans. Next up, we have Uuu. Anthem, a game with flying exosuits. Surely nothing could Ej, go wrong o there, tym to- except, wow, everything did. Anthem was this strange O tym to ja zapomniałem, ale zobaczcie, to dobrze naprawdę wyglądało graficznie. Graficznie zajebiście wyglądało, ja bardzo chciałem w to grać. Tylko no mówię, wtedy jeszcze takie czasy miałem, że no, komputer by nie domagał i dlatego na szczęście tytuł mnie ominął. No bo też nie spełnił oczekiwań, plus też potem już zamknęli serwery i po prostu w to już nie to zagrać, nie? Ale ten motyw z tym wszystkim, w ogóle ten model latania, to kurde, to robiło wrażenie, kurde, masakryczne. concoction of interesting ideas that just never went anywhere. BioWare promised the stars, but the game barely cleared the ground. There was this whole pre-release hype that made you think, yes, Destiny meets Iron Man, and then reality set in. Endless repetition, a clunky loot system, and missions that were just the very definition of rinse and repeat. Can we talk about how all that innovation with the jetpacks, and it felt like that was the only appealing thing? You fly in anticipation, hoping your next mission or loot drop will finally be fun, but no, just disappointment. And really, that's the word for Anthem. Disappointment. After games like Mass Effect, which felt like they were crafted with such love and attention, this just fell flat. There are those who'd argue Anthem wasn't that bad, and yeah, maybe the core flying mechanics were solid. No, But that's latanko. just one part of a loot shooter, and when the loot isn't even gratifying, what are you left with? A, tam A było coś beautiful z but lootem. hollow shell, much like the world Anthem Że tried lud and dobrze nie failed działał to give właśnie, us. no. Było. Another flopped game is Skull Island Rise of Kong. Where do I even start? Jak ta gra jest na 9. miejscu, to strach pomyśleć, co będzie na pierwszym, nie? Coś gdzieś czuję w gościach, że Concord, że tam się pojawi. No wiecie, no, największa klapa ostatnich dni, no to no musi się pojawić, ale to, no zobaczcie jak to wygląda, no przecież to jest jakaś abominacja po prostu. To małpy nawet wyglądają lepiej ogólnie, nie? Nie wiem, czy wy zrobiliście kiedyś, jeżeli nie, no to w sumie polecam. Ale ta gra cała, ona to wygląda jakby mi kumpel, który się zajawkował, gdzie zajmuje programowaniem, w sensie chce sobie stworzyć jakąś gierkę i się uczy, jakby powiedział, ej, zobacz co mi się udało zrobić po tygodniu nauki programowania, nie? Ja bym powiedział wtedy, no to kurwa, no stary, jest potencjał w tobie. Jest potencjał, może gdzieś będziesz niedługo pracował w jakimś zajebistym studiu, w jakieś korpo. Byś zabrał kokosy, byś mnie zabierał na wakacje, czy coś tam jest. No ale to jest takie gówno. To chyba Start with nadal this jest na game. It's Steamie. almost like the game was trying to set kosztuje new records $40, in how nie? not to make a licensed title. You'd think that with a franchise like King Kong, there would be so much potential for a bombastic, larger-than-life adventure. I mean, it's Kong. Imagine the sheer spectacle of battling giant creatures, exploring mysterious jungles, and unraveling the lore of Skull Island. I mean, 2000... it looks Nie wiem kiedy to wyszło. 223 chyba. Chyba 2023 rok, nie? I takie coś. Jak takie gry mogą powstać? Jest za tyle pieniędzy. like a gold possibilities, right? But instead, what we got felt more like a relic from an era long gone. If that era was the early 2000s bargain bin, developed by Iguana Bee, a relatively unknown studio, it wasn't just rushed. It looked and played like it was cobbled together at the last minute. From the dated graphics that wouldn't have looked out of place on a PS2 to the cringe-inducing voice acting, nothing about this game screamed modern. In fact, it was less of a scream and more of a whimper, a reminder of why so many people cringe when they hear licensed game. And there comes the gameplay. Imagine playing as Kong, one of the most powerful creatures in fiction, but everything feels sluggish, awkward, and pointless. The combat was repetitive, the platforming unforgivably clunky, and the boss fights lacked any real challenge boss or fighty nawet creativity. były, okej. It was like they took the word king out of King Kong, leaving you with just Kong. When you think about what could have been, it's frustrating. This game should have been an epic tribute to one of the most legendary characters in cinema. Instead, it's the kind of game you might stumble upon during a Znaczy, ja też uważam, że że nie warto jest adaptować do gier niektórych filmów, nie? I no King Kong moim zdaniem zalicza się do takiego grona. Tak jak i zresztą Indiana Jones, o czym mówiłem w poprzednim filmie moim, nie?
deep discount prostu nie sale, and pasuje. then regret even that minimal investment. A missed opportunity that landed with an absolute thud. Next up is The Lord of the Rings Ale kombo jedno Gollum. po So, drugim. how does a game starring one of the most iconic characters in all of fantasy lore flop so hard? Yeah, that's the story with The Lord of the Rings Gollum. A game taking you on an adventure with Gollum should have been a unique slice of Middle-earth, but what we got instead was just confusion and frustration. Swoją drogą Gollum też jest do kupienia na Steamie za nie, chyba 200 zł aktualnie. Nadal tego nie ściągnęli, nawet chyba nie obniżyli ceny. To jest masakra, co? Gierka, gdzie poziomy zostały w sumie zaprojektowane głównie tak, że sobie idziecie liniowo i musicie rozwiązywać tylko zagadki. Segment poszczególnych lokacji, zagadki tylko, jak dostać się z punktu A do punktu B. Koniec historii. Gollum, czaicie, rozwiąz zagadki. Z punktu A do punktu B się dostań. Koniec, 200 zł. Lots of frustration. Gollum has a lot going for him as a character, a twisted psyche, No. a tragic backstory, and he's just so darn creepy. But when it came to adapting that into Świetna gameplay, postać things went przecież. sideways. The graphics felt dated, which was weird considering the level of detail we've come to expect in Middle-earth games. Then there were the controls. Clunky's putting it nicely. In a game where stealth is key, the mechanics just fell flat, and that's being generous. Remember those sequences where you're trying to navigate through some obstacle, only to get sniped by poor hit detection or pre-rendered death animations that just didn't belong in this era? Very unpleasant. The whole experience felt like a missed opportunity, a stumble No to- when it should have been a deft. Jak bierzecie sobie jeden z największych światów fantasy i bierzecie jeszcze taką postać, jakąś jest Gollum, reklamujecie to, że to będzie, wow, wiecie, Gollum, pełnoprawny, w ogóle wszystko super, bo ile gier było z Gollumem? No nie wiem, czy jakakolwiek była, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli słyszycie Władca Pierścieni i słyszycie jeszcze Gollum i że gra i że o Jezu, no to oczekiwania są no siłą rzeczy duże. A otrzymujecie takiego paździerza znowu, nie? I to jeszcze z grafiką rzeczywiście, no taką no na 2023 rok, no tak no średnio, no tak średnio bym powiedział. leap. Delikatnie The grand, mówiąc. expressive Tolkien world was boiled down to bland, routine tasks, more frustrating than they were engaging. Gollum himself felt almost disconnected from the story. You almost wish they'd just shelved the whole concept and never tried. Would have saved everyone a lot of grief. Dowolną jakąkolwiek postać byście sobie tam umieścili, byłoby to samo. Może nawet lepiej by wyszło, bo byście mieli, wiecie, nie Władcy Pierścieni świat, tylko jakiś tam inna IP, totalnie nowy, jakaś tam postać też wymyślona, byle jaka. Overkill, Another The Walking post-apocalyptic Dead. zombie O tym game nie that falls słyszałem. flat is Overkill's The Walking Dead. Imagine getting your hands on the Walking Dead license. You've got this zombie-loving Licencja, fan base, okay. people who are obsessed with anything undead related, probably foaming at the mouth for a game that could fill the void left by Telltale's series. So, how exactly does it all go so completely wrong? Well, Overkill's The Walking Dead serves as a case study in project management disasters. Initially, the project was supposed to shine, especially with Starbreeze backing it after the success of Payday. But the thing is that constant engine swapping was its death sentence. One engine to another, the game's own footing got shaky, and the no, outcome, zmiana silnika well, it boli. felt like a rushed mess. It's like they never had a solid plan from the start, and by the time they switched to Unreal Engine, which mind you was the third engine choice, it was too late to salvage the sinking ship. When the game finally dropped in 2018, it was clear that all that development hell had taken its toll. Despite the pedigree of the studio and the sky-high expectations, what players got was something stiff, buggy, and just not any fun. And that's the kicker. How do you mess up zombies in a co-op shooter? That genre pretty much writes itself. The reviews felt almost resigned, like no one was really shocked that it didn't live up to the hype. Starbreeze put all their eggs in this basket, and with the dismal sales, they ended up restructuring. It wasn't just a lost game, it was a loss across the board. Staff layoffs, property sell-offs, and a complete collapse of Okay. faith in the brand. A dream project that became a nightmare. Ej, ale bardzo dużo gier z zombiakami było. Znaczy nadal w sumie wychodzą. Nie? To jest niesamowite na swój sposób. A ja mogę dwa tytuły z ręki wskazać, które to dobrze robią. Dying Light i Dead Island, powiedzmy, z czego Dead Island 2, no to no też oni, widzicie, poszli w ten taki cringe'owy, bardziej taki funky playstyle, nie? Żeby się na potrzeby postępowości dzisiejszych czasów dostosować, no. Można powiedzieć, że im się poniekąd udało na tle takiego Saints Row'a, nie? Ale nadal uważam, że Dead Island 1 lepszy o wiele od dwójki, pod kątem na pewno klimatu, a o klimat w takich grach też chodzi.
No a mistrzostwem dla mnie to był naprawdę Dying Light, ale 1. 2 już nie grałem, więc się nie będę za bardzo wypowiadał, gdzieś tam sobie oglądałem, ale powielanie tego, co robiła 1, no to jest takie, robi to pewnie lepiej, możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale 1 to było jak grałem z kumplem w koopie, ten parkour i cały ten otwarty świat z zombiakami, crafting i to całe poczucie takie, że zaraz może zombiak na ciebie wyskoczyć i noc. Oj, tam noc jeszcze była zajebista, nie? Bo w nocy mieliście te o wiele lepsze zombiaki, jakieś mutanty, które na was polowały. Musieliście znaleźć schronienie przed nocą. To było fajne. Znowu While we're still zombiaki. speaking of The Walking Dead, Flux Games' The Walking Dead Destinies is also considered as a flop. Now, the Walking Dead games have had their ups and downs, but there was something different about The Walking Dead Destinies. Jak When it to, was first kurwa, teased, wygląda? people were curious. What Obrzydliwie. new angle could they possibly explore in the zombie apocalypse? It wasn't as if the universe needed more exploring. After all, Telltale's Walking Dead Czekajcie. series left such a deep mark on the gaming Rick Grimes oglądałem pierwszy sezon, znaczy pierwsze 3 sezony chyba The Walking Dead, później już mnie zaczęło nudzić. Ale coś mi tu teraz świta, że główną postacią, szczególnie jak się seria zaczyna, był właśnie chyba Rick. Nazwiska nie pamiętam, być może to był Grimes. Nie mówcie mi, że to, co teraz jest pokazane na ekranie, to jest właśnie jakby na podstawie totalnie The Walking Deada od początku i to jest Rick, którego znamy z serialu i to jest ten moment, kiedy on się budzi w szpitalu i ucieka, bo tak to wygląda, ja pierdolę, jak to jest obrzydliwe, no. Że to wygląda jak gra z 2012 roku, 2008 roku. community. But Destinies presented an opportunity, a chance to play with the timeline, to perhaps correct or diverge from the TV show's lore. Except, once again, that promise fell flat on its face. Czyli to jest From the ten Rick. get-go, you could feel that Destinies was on shaky ground. The gameplay mechanics were clunky, reminiscent more of something from a bygone era of gaming than what we expect today. Jezu. They tried to innovate with a branching narrative system, but it felt more like To a ten- to gimmick jest than to. a To meaningful jest ten feature. Rick. The changes you made didn't shake up the world as much as they should have, making the whole experience Jak feel to like you were wygląda- just te going through the animacje w ogóle, motions. nie? On top of that, the visuals, it was like the apocalypse Gothic 1 ma lepsze. hit the budget too. It lacked the polish we've come to expect from modern Shade, titles, with yes. character models looking more like off-brand action figures rather than the haunted survivors we know from the series. The atmosphere, the key selling point of any Walking Dead game, just wasn't there. Players didn't flock to it. They trickled in with tempered expectations, and even those were crushed by the lackluster execution. It's one of those games that had potential in concept, but failed miserably in execution, leaving fans wondering if The Walking Dead has anything left to offer in the gaming world. Mówię, ja nie jestem fanem, jeżeli chodzi naprawdę o takie egranizacje filmów, nie? Że macie serial i robicie 1 do 1 te same postacie, to samo wszystko. Niech sobie jest świat wzięty z The Walking Dead na przykład, ale niech te postacie będą inne, bo jest to łatwiej wtedy, no, to jest zrobić. No tutaj to ewidentnie nie zagrało wszystko. Ja nie wiem, kto podejmuje decyzję o wypuszczaniu takich produktów, to... Next Oh, up is Diablo Diablo 4. 4. Many of you may disagree with me, but I really think that this one is a flopped game. Blizzard's classic franchise, Diablo, carries a certain weight in the gaming world. We've all either played it or heard stories of endless dungeon crawling and loot farming. Diablo 3 had a rocky start, but people were eager to see Blizzard redeem themselves with a fresh installment. The trailers for Diablo No jeszcze Diablo 4 było tyle mówione rzeczy, wszystko już chyba zostało powiedziane, ale dobra, też o tym wspomnijmy sobie i tutaj. No, Diablo 4 jako ogólnie gra nie można powiedzieć, że jest aż tak chujowa i uważam, że trochę nie fair jest zestawienie jej tutaj. W sensie Diablo 4 w tym zestawieniu, że się znalazło na tle tamtych innych tytułów, na przykład tego The Walking Deada, nie? I to jeszcze wyżej niż ten Walking Dead. Natomiast no, oczekiwania jak to Diablo były przeogromne. Ludzie nahypowani, wszyscy nahypowani i ja byłem nahypowany nawet. No kurde, skończyło się jak się skończyło, że brakowało tam endgame'u, niepotrzebnie zrobili z tego takiego, wiecie, no hack and slasha z otwartym światem, bo ten otwarty świat nic nie daje. Mamy level scaling z naszą postacią mobów, co jest bez sensu w hack and slashu, no bo jednak jak sobie chcemy farmić i szybko sobie z jednej lokacji do drugiej przelatywać, no to kurde, od poziomu trudności, no to już mamy sam poziom trudności, normal, koszmar, piekło, torment i tak dalej, nie? No. Natomiast tutaj, no to też jeszcze nie level design, tylko bossowie, powtarzalność bossów przede wszystkim, potem kalkowanie, rozwój postaci, to przede wszystkim kuleje, bo te postacie, no
rozwój jest tam bardzo, ale to bardzo ograniczony. Wy możecie sobie wybrać tylko na tym drzewku umiejętności, czy chcecie, żeby wasza umiejętność zadawała więcej obrażeń, czy może żeby dawała jakiegoś stuna albo slowa, nie? I to jest wszystko, to jest tyle. I DLC jak zapowiedziany jest. Nadziei jakichś z tym nie wiąże, ale no grunt, że chcą to naprawić, na pewno będzie lepszy niż był Diablo 4 na początku. No już to Diablo 4 jest nieco inne niż było, bo oni tam obiecywali też, że wiecie, w ramach używania naszych umiejętności, czy rozwijania, levelowania naszych umiejętności tymi talentami, wizualnie te umiejętności będą się zmieniać. No i to dopiero wprowadzili w którejś aktualizacji, że rzeczywiście te umiejętności troszeczkę bardziej dojebanie wyglądają. Na początku to wyglądało po prostu tak samo cały czas. Jeżeli chodzi o feeling zbicia mobów, no to Diablo topka, nie? I graficznie też naprawdę pięknie stoi. To nie można tego ująć, ale jeżeli chodzi o mechanikę hack and slashy i te wszystkie item levele i tak dalej, tego giru, no to bardzo słabo wypada na przykład na takiego Last Epocha, nie? O Poet Wat nawet nie wspomnę, bo to szkoda szczępić ryja na takie porównania. 4 were dark, gritty. They promised a return to the series' gothic roots, something fans were craving after the somewhat colorful vibe of the third game. But then there was launch day. At first glance, it felt like they nailed the aesthetic. Everything looked darker, more menacing. Tak, but as you dove prawda. deeper, it quickly became apparent that something vital was missing. The game was trying too hard to straddle the line between honoring its roots and modernizing for a new audience. And somehow, it wasn't quite hitting either mark. The grind was real in ways that No i oczywiście trzeba wspomnieć o cenie, pojebanej, kuriozalnej, zbyt wysokiej cenie. Season Passie, chciałem powiedzieć Game Passie, ale Season Passie, mikropłatności, koniki za $40 później. Tego typu felt more rzeczy, zio. mundane than satisfying, and the gear system, usually the crown jewel of Diablo titles, lacked that addictive quality that kept people coming back in past games. It was almost like they missed out on what made the loot so compelling in the first place. Instead of making you feel powerful with every epic drop, it just felt like busy work. Add to that the ongoing frustration from server issues and mandatory online connectivity, and it's easy to see why people weren't exactly singing praise. Blizzard's monetization strategies didn't help either, with some feeling that the game was leaning a bit too hard on microtransactions, cheapening the experience. It just wasn't the course correction that longtime fans hoped for. What should have been a triumphant return for the series ended up being a grim reminder that even the most beloved franchises can lose their way. No. Up next is Skull and Bones. You might have to sit down for this one. It's been a journey, to say the least. Skull and Bones is a game that's been in development for what feels like an eternity. Zacznijmy od tego, że Skull and Bones to pierwsza gra, która została określona mianem Quadruple A. I to przez samego twórcę. Tak dobra ta gra miała być. I jako ciekawostkę możecie sobie wpisać na YouTubie porównanie, jak wygląda abordaż w grze Skull and Bones, a jak wyglądał w Assassin's Creedzie, gdzie te gry dzieli ponad 10 lat. First announced way back in 2017, this was Ubisoft's attempt to cash in on the pirate craze sparked by the naval battles in Assassin's Creed IV Black Flag. No. People were buzzing at the idea of a full-blown pirate MMO filled with naval combat, treasure hunts, and high seas shenanigans. That's the dream they sold us anyway. But the reality is a whole lot different. For starters, the game has been delayed more times than I can count, and every time it got pushed back, the excitement Ona to miała wyjść chyba w ogóle, kurde, w 2023 roku, gdzieś w kwietniu. waned. By the time it finally crawled into a beta phase, it was clear that the years of development hell had taken a toll. The game felt outdated, the mechanics were uninspired, and it seemed lacking in the very soul that makes a pirate adventure thrilling. And here's the kicker. The game's focus had shifted so many times during development that it almost didn't know what it wanted to be. Player versus player battles, cooperative treasure hunts, shallow quests, nothing felt fleshed out, and nothing felt rewarding. The ships looked good, sure, but what's the point of a game that looks like a pirate's paradise if it plays like a monotonous grind? Ubisoft kept throwing lifelines at it, beta tests, rebranding efforts. But at this point, Skull and Bones felt less like a game and more like a desperate attempt to salvage something, anything from all those years and dollars sunk into it. It's like being excited for a grand voyage, only to find out you're stuck in a rowboat with no oars or wind in your sails. To jedna gra jest tylko taka w sumie piracka, która wiedzie prym Sea of Thieves. Sea of Thieves się czyta, nie? No.
Next up, we have Payday Payday. 3. Okay, this one stings a bit, especially if you're a fan of the franchise. takie Payday 3 had też some to. seriously high expectations riding on it. Payday 2 was, and still is, a staple in the multiplayer FPS genre. Bank heists, endless mods, dynamic gameplay. Not to mention the priceless community moments where plans go south in the most spectacular ways. So, when Payday 3 was announced, people Wiecie, też tak jak Diablo 4 tutaj uważam, że się trochę do tej listy nie pasuje, w sensie tak, nie spełniło oczekiwań, tak, okazało się trochę chujowe, ale nie aż tak, jak na przykład ten Saints Row nieszczęsny, nie? Bo tam to strasznie polecili po bandzie, albo ten Walking Dead, o którym ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego powstało w ogóle, albo ten King Kong. Gdzie Diablo 4 z King Kongiem zestawiałem, w sensie, żeby nie było, ja nie chcę być tutaj adwokatem Diabła, ja Diablo 4 nie bronię, bo też jestem zawiedziony tym, jak Diablo 4 się wyszło, jak powstało, nie, jaką grą się okazało. I Payday 3 tutaj, no dwójka była lepsza od jedynki, dwójka była świetna, community się zbudowało wokół tego, w ogóle Payday 1 to było coś bardzo świeżego w gamingu, nie było drugiego takiego tytułu, bardzo fajny koop, wiecie, napadacie na banki, rodzicie tego, potem chcecie uciec, super. Dwójka to robiła jeszcze lepiej, masa DLC-ków wyszła i tam były jakieś potem problemy też, bo mikropłatności zaczęli tam wrzucać i wtedy oczekiwania graczy odnośnie kolejnej części są spore, nie powiem, że olbrzymie, ale są spore, tym bardziej, że minęło bardzo dużo czasu od premiery dwójki. I no trójka musi, czy tam kolejna część musi wnosić coś więcej, jakiś ten powiew świeżości, tak? No bo się rzeczy, no coś, macie kolejną część, no to hello, chcę coś więcej, to co miałem, tylko lepiej i więcej. Wiecie, jakieś nowe mechaniki, nowe rozwiązania, że no nie wiem, no nie wymyślę teraz na szybko, ale po prostu coś nowego. I tak samo na przykład Darkest Dungeon. Jedyneczka, zajebista, fantastyczna, świetna, do dziś grana. Dwójka, dobra, ale widzicie, odbiegli w dwójce od schematu, który zapoczątkował jakby hit serii, potencjalnie serii, że się wtedy nikt nie spodziewał, że dwójka będzie, którą też sporo czasu robili i zamiast rozwijania wioski zrobili coś na zasadzie roguelike'a, nie? Że macie te drogi i sobie potem wybieracie tutaj tym swoim wozem i tak dalej. Postacie zostały, ale nie mogliście sobie rekrutować, nie mogliście sobie rozbudować wioski swoje, tylko mieliście ten jeden run, dzięki któremu później byliście silniejszy, że każdy kolejny mógł być jeszcze lepszy, bo odblokowywaliście nowe rzeczy. No i to niekoniecznie każdemu podpasowało i teraz niedługo, jeszcze chyba nie wyszło, na dniach ma wyjść DLC do dwójki, plus jeszcze nowy tryb wioski właśnie, który ma nawiązywać do tej z pierwszej części. No bo jednak fajnie oczekiwali tego, czyli zrobić coś więcej. To, co było, tylko lepiej i dodać coś nowe mechaniki, a nie totalnie zmieniać całokształt gry. were excited, to say the least. Yet, here we are, and Payday 3 feels more like a step backward than the triumphant return we all wanted. First off, the launch itself was riddled with server issues, frustrating fans who just wanted to dive back into the thrill of orchestrating the perfect heist. It was like the developers didn't anticipate the level of demand, which is wild considering how popular the series is. Imagine getting all your buddies together, only to spend most of your time battling connection issues instead of security guards. Even beyond the technical problems, something just felt off. The game tried maintaining that core Payday formula, but it fumbled in delivering anything. Jeżeli tworzysz grę z myślą głównie o koopie i potem koop nie działa, bo nie możesz się połączyć ze znajomymi, no to kurwa zjebałeś bardzo fest. Nie? I GTA 5, pamiętam, miał ten problem, do dzisiaj chyba ma, co mnie bardzo irytuje, że nawet jak jestem z kimś w party i dołączamy do rozgrywki jakiejś tam multiplayerowej, to nie mogę z nim być w party, nie mogę sobie wybrać bezpośrednio, że chcę być z tym gościem w każdym jednym meczu. Tylko to potem jest losowo. Jak jest miejsce, to mogę się potem słapnąć. Bez sensu. New or exciting. The missions felt formulaic with less of that chaotic unpredictability that made Payday 2 so much fun. And the monetization, let's just say that was a bitter pill to swallow. A game tailor-made for co-op fun, bogged down by aggressive pricing for cosmetics and content packs. You know, Payday should be all about crazy, adrenaline-fueled fun with your friends, but Payday 3 just couldn't capture that magic, leaving us questioning how many more sequels could be justified, if any. Up next is Forspoken. When this game first came on the scene, it had this air of mystery Coś and mi intrigue. świta, ale tak Developed by średnio. Luminous Productions, the same team behind Final Fantasy XV, it looked like something truly Sounds new. okay. The magical parkour, the stunning visuals, and this vast mystical world. It was easy to get sucked into the hype. Finally, a fresh IP that wasn't just another sequel or reboot.
We all had high hopes. Then, you jump in, and it doesn't take long for the cracks to show. Sure, the world's pretty, but what good is an expansive Yes, map the if it's cyfry. empty? The combat had its moments, especially when you're zipping around casting spells left and right, but the gameplay loop felt shallow. After Ogólnie nie wiem jak wy, ale ja cyfry, w sensie ile ja robię damage'u, to chyba w hack and slashu tylko są dla mnie akceptowalne. W FPS-ach czy w takich first person perspektywach już totalnie mniej, bardzo mnie to irytuje, chociaż w Baldur's Gate 3, no nie no, w RPG-ach jeszcze tego typu, ogólnie wrzucili izometrycznym, ma to ręce i nogi, ale w takich, kurde, nie wiem, denerwuje mnie. that initial Zobaczcie, rush of jak one są trying na out pół new ekranu, abilities, it w quickly różnych turns kolorach, into a tak jak tutaj. grind. It's like the game just Imersję doesn't psuje know how to trochę. keep you engaged beyond the Szczególnie surface level fantasy spectacle. gier. And let's talk about the story for a second. There's so much potential that's just left untapped. Despite having a strong premise, the narrative is bogged down by pacing issues and a protagonist who, while full of attitude, lacks the depth to carry the story. The dialogue, too, oh man. Let's just say cringeworthy and move on. The disappointment was palpable. Forspoken wasn't bad by any means, but for a game that promised so much, it ended up just missing the mark, making it a waste of what could have been a truly groundbreaking new franchise. It's the kind of letdown that sticks with you because it had every reason to be amazing, but somehow tripped over its own ambition. And finally, we have Concord. This is undoubtedly the worst flop in the gaming history. Musiał być Concord, słuchajcie, no musiał być Concord. Gra, w której tam nie wiem jaki był budżet, 100 milionów czy 200 milionów, przez 8 lat robiona. Ja pierdolę i wyszło coś takiego jeszcze, wiecie, no spóźnione o nie wiem ile. Hero Shooter, gdzie już Hero Shooterów to mamy od zajebania i w ogóle ja się dziwię, że chcą zrobić kolejnego Hero Shootera w świecie Marvela, tak? Dobrze mówię? Marvel chyba. That I've ever seen. Co wygląda jak klon Yes, w ogóle this game was Overwatcha. the reason why I decided to make this video. Imagine a project that had been cooking for 8 years. 8 years, paru dniach folks. zamknęli. That's a long time to develop expectations, ideas, investment. Then Firewalk Studios comes out with this epic-sounding shooter after being backed by Sony, no less. The build-up was there, the budget, the promise. Yet, even with all that momentum, it somehow ended up being an Achilles heel instead. That live service model was almost like shooting themselves in the foot from day one, given the climate. The market's saturated with hero shooters. How do you stand out? Especially when you decide to price your game higher while leaving it up to players to fund further development with microtransactions. The disconnect between what the game offered and what people expected was huge. When numbers started trickling in, less than 700 concurrent players on Steam, it was like a flat line, no pulse, no chance for resurrection. Firewalk quickly realized the ship was sinking and tried to contain the damage, pulling it from sale, offering refunds like tossing life vests from a boat. But it was too late. The servers were to shut down, to be exact, on September 6th, and Concord will fade quicker than anyone could have anticipated. In 2 short weeks, a game with a development journey that long just disappeared. It kind of makes you think, with all these hero shooters vying for attention, do you really need another one? It's like ripping the band-aid off. Better to let it hurt and heal quickly than watch the endless struggle. To tylko And pokazuje. there we have it. Our journey through some of the Fajny materiał. Ciekawe tytuły. O części nie wiedziałem, a praktycznie z każdym tutaj wymienionym to się zgadzam. No, 100 czy 200 milionów, mieć taki budżet i tak to wszystko spieprzyć, wypuścić tytuł, który no, to totalnie się nie przyjął, nie? Wiecie, co bym tutaj do tego dorzucił jeszcze z takich nowości? Co prawda jest w Early Accessie, no ale jest tragiczne. Stormgate'a. Mam na ten temat moje wrażenia na YouTubie, też możecie sobie zerknąć, nie będę tego jakby powielał, ale dodam tylko, że dzisiaj grało chyba maksymalnie 30 osób na Steamie i to jest doskonały przykład tego, jak można spieprzyć fajny koncept, kopiując po prostu coś innego i robiąc to tak też nieudolnie, bo po co nam drugi StarCraft 2? Tak naprawdę. Chcemy coś nowego i świeżego. Jeżeli graliście w którymś z tych gier, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli waszym zdaniem jakieś tutaj brakowało, to też napiszcie. Sam sobie z ciekawości sprawdza. Dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Siemanko!